Cześć, tu Elena i Waldek. Właśnie wróciliśmy z Portugalii. Byliśmy tam, bo coraz częściej myślimy o tym, żeby zamieszkać przez jakiś czas w innym kraju. O Portugalii słyszeliśmy wiele dobrego, ale nigdy tam nie byliśmy. Tygodniowy pobyt w tym niewielkim kraju był na początek strzałem w dziesiątkę. Udało nam się zobaczyć najważniejsze miasta Portugalii, czyli Porto, Vila Nova de Gaia, Bragę, no i oczywiście Lizbonę, stolicę. Ale byliśmy też przy ślicznym Guimarães, Nazaré, znanego z ogromnych fal, Fatimie, miejscu objawień maryjnych i w nadatlantyckim kurorcie Cascais. A także na słynnym Cabo da Roca, najdalej na zachód wysuniętym kawałku lądu Europy. To wszystko zobaczycie w tym filmie. Ale najważniejsze będą rozmowy, bo nie ma lepszego sposobu na poznanie kraju niż rozmowy z tymi, którzy tam mieszkają. Albo mieszkali. Właśnie jedna z nich wróciła do Polski. Pierwszy przystanek Porto, północna stolica Portugalii. Oraz leżąca po drugiej stronie rzeki Douro, Vila Nova de Gaia. Oba te miasta połączone są licznymi mostami, tworząc jedną metropolię. Na tym ujęciu Porto jest po lewej, a Vila Nova de Gaia po prawej stronie rzeki. Słuchajcie, wyjeżdżamy z metra. Nie wiem nawet, gdzie wyjedziemy. To niesamowite, wow! Zobacz, gdzie my jesteśmy. Centrum Porto. Jesteśmy w Portugalii. Idziemy się czegoś napić. Ja muszę ochłonąć. Jak Ci się podoba tu? Możemy tu zamieszkać. No tak, aż się chce to powiedzieć. Czy tu, czy tu? Jedliśmy sery w Szwajcarii, we Francji, ale w Kacie są w ogóle jakieś inne. Portugalskie sery nie mają nic wspólnego z tymi, co wcześniej jedliśmy, więc bogactwo smaków serów chyba jest nieograniczone. Ale te są naprawdę super. I do tego portugalskie czerwone wino. Super. Niby wszystko to samo, jednak zupełnie co innego. Nie spodziewaliśmy się, że Porto jest położone w zasadzie w większości na wzgórzach i chodzimy tutaj albo w górę, albo w dół. Uliczki są cudowne. Nóżki trzęsą się. Tak. I wszędzie mnóstwo glazury na ścianach. Oni tutaj zamiast tynkować budynki po prostu kładą glazurę, ale taką naprawdę wysokiej jakości i piękną. Każdy chce się dotknąć, Tak. po prostu sfotografować. Pięknie tu jest. No i tak właśnie zaczynam się zastanawiać. Gdzie byś chciała zamieszkać? A ty byś nie chciał? Zastanawiam się. Bo to dopiero pierwsze miasto na naszej trasie. Ale musimy kogoś podpytać, jak to się Tak, żyje, nie? tak, dokładnie. Dorotę znalazłam na Instagramie, poszukując osób do tego filmu. Ona jest super przewodniczką po Porto. Ja się nazywam Dorota, jestem przewodnikiem po Porto. W Portugalii mieszkam od 15 lat. Z wykształcenia jestem portugalistą i zajmuję się turystyką i noclegami w Porto. Ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że mówisz po polsku. Czyli? Czyli jestem z Polski. Objechałam Portugalię autostopem i powiedziałam wow. Jak wjechałam do Porto, to nigdy nie mam tak, że spojrzałam na jakiegoś mężczyznę i stwierdziłam, że Manuelu, jesteś miłością mojego życia. Miłość od pierwszego wejrzenia do osoby raczej nie, ale do miasta, aha, i zagrało. Jak widzisz
mieszkanie w Polsce i jak widzisz mieszkanie w Portugalii? To znaczy ja zawsze czuję, że w Polsce coś musiałam. Czyli to nie była presja z punktu widzenia mojej rodziny, broń Boże, ale ja musiałam być wzorowym uczniem, musiałam zdobyć czerwony pasek, musiałam dostać stypendium rektora, mieć piękne CV, aby wybudować się pod Warszawą i postawić sobie świetny samochód albo kupić sobie luksusowe mieszkanie. Ja zawsze czułam, że w Polsce coś muszę. I muszę komuś coś pokazać, czyli trzeba było ładnie wyglądać i podmalować rzęsy, bo w warszawskim metrze wszystkie dziewczyny wyglądają jak top model. A Portugalia daje Ci bardzo dużo luzu, którego ja w Polsce nie czuję. Jak jadę do Polski, troszeczkę czuję, że znowu muszę się ubrać w te wszystkie skórki ochronne, które ja zdjęłam tutaj. Ja pamiętam Warszawę, gdzie wszyscy gdzieś gonili, ale ja tu mam uśmiechniętych sąsiadów, spokojnego pana, który się zapyta, jak mi idzie. Pana, który tutaj powie dzień dobry, on wie, że jestem Dorota, ja wiem, że to jest pan Józef i pani od serka, pani od tutaj wędlinki, ja mogę zostawić klucz do mojego mieszkania, bo ktoś do mnie przyjeżdża u tego pana. Ja po prostu czuję tutaj więcej luzu i mniej takiego parcia na karierę. I ja podziwiam moich znajomych, którzy z junior managera stają się senior managerem i robią wielkie kariery, a tutaj ja złapałam na luz i czuję, że nikt mnie nie ocenia. Jesteśmy w księgarni w Porto. Jest to najpiękniejsza księgarnia w całej Portugalii i jedna z 3 najpiękniejszych na świecie. I my też jesteśmy nią oczarowani, to jest po prostu jakiś obłęd. Kolejka tutaj jest ogromna, my kupiliśmy bilety, żeby mnie nie stać. To się opłacało. Ja rozumiem, dlaczego Joanne Rowling była zainspirowana tym miejscem, kiedy pisała swoją książkę Harry Potter. O! A ja jestem fanką. I jeszcze w tej księgarni są, jak to się nazywa, pierwsze egzemplarze? Pierwsze wydania. Pierwsze wydania wielu książek. Jeśli macie jakiś pomysł, przyjedziecie tutaj z jakimś pomysłem, otworzycie własną działalność. Niektórzy mówią, że to jest taka Polska lat 90. według niektórych moich turystów, że jeśli tutaj zobaczę niszę... Dużo wolnych przestrzeni. Tak, albo nawet te syrniki, nikt tego nie robił, ja to robię i nagle wiecie, mi to wybuchnie, to naprawdę można sobie świetnie w Portugalii poradzić. Jeśli się spodziewamy, że to państwo nam coś da, no to raczej nam nie da. Ale jeśli tu się sprawdza zasada, umiesz liczyć, licz na siebie. Tak, jeśli spodziewacie się uśmiechniętych ludzi, liberalnej polityki i dużo rzeczy, które są w Polsce kontrowersyjne, a tutaj zostały przegłosowane. Czyli jeśli wierzymy w wolność wyboru, teraz zobaczcie, nie będę piła winka na murku, ale można wino pić na ulicy. Jeśli ktoś wierzy w prawo wyboru, niewielkiej ilości narkotyków lekkich można mieć na sobie na własny użytek. Znowu ja z tego nie korzystam, ale kto potrzebuje, w to wierzy, to może. Wszystko od prawa do aborcji, po eutanazję, po małżeństwa jednopłciowe w Portugalii zostało przegłosowane lata temu, więc to jest też kraj, gdzie jest dużo wolności, czyli to przyciąga część Polaków. Oni wcale tutaj nie przyjeżdżają dla sytuacji ekonomicznej, ale po prostu dla większego luzu. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że to znaczy, że Polacy, którzy mają decydujący głos we własnym kraju, w Polsce, jadą do innego kraju, żeby zaznać wolności, zamiast stworzyć tę wolność we własnym kraju. To jest absolutnie niezrozumiałe. Wchodzimy teraz do katedry w Porto. Wiemy, że budowle sakralne w takich miastach zawsze robią wrażenie. Tak, tak. Nie możemy się doczekać. A to jest jedna z głównych atrakcji też turystycznych w Porto. Mówią Alma Porto. Po włosku.
Słuchajcie, Porto charakteryzuje się nieprawdopodobną różnorodnością. To jest miasto kontrastów. Zobaczcie na ten kompleks, można powiedzieć, kamienic za nami. Ja bym powiedziała, że to piękny obiekt fotograficzny. Tak, fotograficzny tak, ale właśnie stan tych kamienic jest różny, tak? To wszystko tworzy niesamowity klimat, ale my się oczywiście zastanawiamy, czy chcielibyśmy tu zamieszkać. Ja przyjechałam w tych czasach, kiedy, zobaczcie, w kryzysie, żeby portugalski NFZ się ratował, to mimo już płaciliśmy za składki, to była dla mnie główna różnica. Trzeba było coś płacić za wizytę u lekarza. Ale pół roku czekać? Czekało się i do tego się płaciło. W momencie, kiedy Portugalia pomalutku stwierdziła, że ona wyszła troszeczkę z tego kryzysu, w tym momencie my już nic nie płacimy, po prostu odprowadzamy składki i idziemy. Czy się czeka? Tak, czeka się, to dlatego część osób teraz zawsze zależy. No dzwoń do ortopedy. Dobra, gratuluję. Ja ostatnio usłyszałam... W tym roku czy w przyszłym? Bo moje godziny pracy są zajęte turystyką, czyli ja jak poprosiłam o wizytę do lekarza pierwszego kontaktu po 18:00, to usłyszałam 4 miesiące. Ale jeśli ja przyjdę tam rano i powiem, że coś się dzieje i że poproszę o ten numerek taki specjalny, których mają dodatkowych numerków tam kilka czy kilkanaście, to nie ma żadnego problemu. A teraz pokażemy Wam Dorotę w pracy i jej możliwości. Zgodziła się pokazać nam coś niesamowitego. To jest kolekcja najstarszych win, które mamy w tej firmie. Jeden klucz otwiera jedną zieloną bramę, drugi klucz otwiera metalową kratę. I teraz trzeba bardzo uważać, żeby niczego nie strącić. Ale pierwsze winko, które Was wita, to jest 1827 rok. I to jest właśnie ta prywatna kolekcja, gdzie możemy sobie po prostu wejść. 1940. Tutaj nie wszystkie są podpisane. 1944. I nie chcemy tego upuścić, bo wlądujemy na zmywaku, więc... Jedna butelka nie jest na sprzedaż, to jest ta, którą widzicie tam. To jest najstarsza butelka Porto w Porto, 1765 rok. Co jest w środku, my nie wiemy, ale się nie dowiemy, bo jest ta jedyna. Ja czuję, że moje dzieci niezależnie jaką ścieżkę obiorą, z kim będą chciały chodzić za rękę, jaką religię wybiorą w przyszłości, ja nie zamierzam nic za bardzo sugerować. To po prostu ja na razie czuję, że to jest kraj bezpieczny. Za nami most Ponte Luis, to jest symbol Porto. Trudno uwierzyć, ale ten most jest jednym wielkim deptakiem, mimo że jeżdżą tutaj tramwaje. Po prostu jak jedzie tramwaj, to wszyscy się rozchodzą na boki, tramwaj przejeżdża i dalej idą całym mostem. Zbliża się wieczór i słuchajcie, jest coraz głośniej. Jest coraz więcej ludzi. Ale zobaczcie sami, nie będziemy już nic opowiadać. Pożyczyliśmy samochód i jedziemy dalej. Fiat 500. 600. 600, wow. Czarny. Thank you. Bye. Jedziemy.
Jesteśmy w Bradze. Katolickiej stolicy Portugalii. W Bradze odbywają się procesje wielkanocne. I właśnie te procesje przedświąteczne uznane są za takie w skali światowej to turystyczne ciekawostki. Te dekoracje są już tutaj dlatego, że mamy dokładnie 2 tygodnie do świąt wielkanocnych. My długo zastanawialiśmy się, czy warto jechać do Bragi. Warto. Słuchajcie, no tak się dobrze tutaj czujemy, że naprawdę polecamy taką krótką wycieczkę na północ z Porto przed pojechaniem do Lizbony. A Waldek jest zachwycony chodniczkami, jakie są w Portugalii. Słuchajcie, Braga nie przestaje nas zachwycać. Za każdym rogiem spotkacie coś pięknego, Tak. jakiś park, czy nie wiem, czy skupisko kwiatów. Jednym z najważniejszych punktów w Bradze jest katedra. My w ogóle lubimy budowle sakralne, bo one, no po prostu tam jest zapisana cała historia miasta, regionu. Na przedmieściach Bragi znajduje się niesamowite sanktuarium Bom Jesus de Monte, czyli sanktuarium Dobrego Jezusa z góry, ze słynnymi schodami. No i wspinamy się na górę. Schodów jest tu blisko 600, ale wejście na górę po prostu trzeba zaliczyć. No słuchajcie, w takim upale te schody to niezłe wyzwanie. 29 stopni. A jak w kwietniu, jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy, było 0. Schody dzielą się na 3 odcinki: schody Drogi Krzyżowej, schody 5 Zmysłów oraz schody 3 Cnót. Piękne miejsce. Będąc w Bradze, postanowiliśmy zobaczyć oddalony o 25 km Guimarães. Gdzie urodził się pierwszy król Portugalii, Alfons I. Zachowało się tu mnóstwo średniowiecznych budowli, zresztą całe miasto wygląda, jakby od średniowiecza niewiele się tu zmieniło. Jak przyjdziecie do Guimarães, to spróbujcie koniecznie tortas de Guimarães. No i kupiliśmy te ciasteczka. I jedne z nich to jest sekret tej rodziny, która tutaj sprzedaje, więc trafiliśmy Sprzedaje super. przemiła pani, rodzina której od 1953 roku produkuje według sekretnej receptury Super. te ciastka. Dziękuję i dziękuję. Thank you, bye. Krótkie podsumowanie północnej Portugalii. Byliśmy w 4 miastach. W którym chciałabyś zamieszkać?
Wiesz, do Portugalii to ja leciałam właśnie po to, żeby zobaczyć jedno miejsce. Jesteśmy w Nazaré. Najlepsze miejsce na ziemi. Takie fale, jakie tu są, no oczywiście nie teraz, bo to trzeba przyjechać o konkretnej porze roku, ale i tak jesteśmy oczarowani tym miejscem. Są tutaj zdjęcia wszędzie porozwieszane, jak te fale mogą wyglądać. To imponujące. Zdjęcia i filmy. No i musimy tu przyjechać jeszcze raz, właśnie wtedy, kiedy będą te największe fale. Gigante. Niedaleko Nazaré mieszka moja koleżanka z Awdijówki Jana. Jana z mężem są właścicielami gaju oliwnego i produkują oliwę oraz naturalne kosmetyki z oliwek. To właśnie był pomysł Jany. Jana też jest stylistką i pracuje w butiku, ale w Lizbonie. Mieszkam tutaj 5 lat. W maju będzie 6. Jak się znalazłam? Przez bardzo romantyczną historię. Tinder? Nie. Wspólni znajomi. Poznaliśmy się z mężczyzną, do którego przyjechałam. I przyjechałam do niego. Po jednej stronie miejsca, gdzie znajduje się latarnia morska, jest jakby ta część taka surfingowa, atrakcyjna. Tam, gdzie te fale właśnie. Turystyczna, tak, tam można obserwować te fale. A po drugiej stronie wyobraźcie sobie, że jest spokojna zatoka, nad którą znajduje się to właśnie miasteczko Nazaré. To nie jest tak, że Nazaré to tylko fale. To przepiękne, bardzo klimatyczne miasteczko. I zaskakujące jest to, że właśnie w tym miasteczku czuje się taki spokój przy takiej potędze tego oceanu, tych fal. Tam jest spokój, dokładnie. Nagle święty spokój i ludzie żyją w takiej harmonii z tą naturą, że po prostu, no nie wiem, to jak w sanatorium. Portugalczycy się nie stresują. Słyszałam o tym. Oni nie lubią stresować się. Oczywiście, że są stresujące sytuacje, jak u wszystkich w życiu, ale oni od razu jasno stawiają sobie taki marker. Jakby calma albo tranquila. Jakby spokojnie, spokojnie. I wtedy po tym słowie oni jakby włączają inny tryb. Oni się nie przejmują. Butik, w którym pracuje Jana, otworzyły dziewczyny z Ukrainy. Jest to ekskluzywny sklep, który odnosi sukcesy. Wszystkie ubrania kupowane są na Fashion Week, więc można tu kupić prawdziwe perełki. I to właśnie o tym mówiła Dorota. Jeśli masz pomysł, masz tu większe szanse na sukces niż gdzie indziej. W zasadzie tutaj, jeśli mówisz po angielsku, to już będzie dobrze. Mam wielu znajomych, na przykład sklep, w którym pracuję. Dziewczyny nie mówią po portugalsku. Jestem tam jedyną osobą, która mówi po portugalsku, rozumiesz? I wszyscy spokojnie pracują. Obsługują klientów po angielsku. Najlepiej, gdy masz dochód online. Online? Oczywiście, to najlepsze rozwiązanie. Albo szukać tutaj pracy w zależności od tego, co ci się podoba. Mieszkając w Nazaré, odwiedziliśmy oddaloną o niecałą godzinę drogi Fatimę. W tym miejscu w 1917 roku święta Maryja objawiła się wielokrotnie trojgu dzieciom. To stąd pochodzą słynne tajemnice fatimskie. Ta biała linia po lewej stronie ekranu to specjalnie wyznaczona ścieżka o długości około 200 metrów, którą pokonują pielgrzymi na kolanach w akcie pokuty.
Nie wiem, ile tu może zgromadzić się wiernych, ale na pewno tysiące. Jeden już się zgromadził. Jaką kwotę trzeba mieć, żeby w Portugalii wynająć mieszkanie, móc spokojnie jeść przez miesiąc? U nas rodzina z 2 osób bez dzieci. I blisko oceanu, blisko oceanu. Ale to będzie zaczynać się, wydaje mi się, od 950 euro za mieszkanie. Jaki to będzie apartament? To będzie taki, gdzie będzie jedna sypialnia. Studio? Salon i sypialnia? Salon i sypialnia. A kuchnia? Kuchnia może być osobno, może być razem z salonem. 1000 do 1200 już będzie naprawdę ładne. Może 1300. Prosta opcja oznacza, że będzie remont. Stare mieszkanie. Stare mieszkanie z pleśnią? Nie wiem, ale najprawdopodobniej. Straszono mnie pleśnią. Tutaj jest bardzo wysoka wilgotność. Tak może być. Niezbyt nowoczesne, niezbyt stylowe, niezbyt dobrze wykonane, nieinstagramowe. Tak, może być trochę prostsze, ale mieszkać w niej już można. Produkty. No chyba 70 do 80 euro na tydzień. Tutaj będzie wliczone mięso, będą wliczone słodycze, warzywa, owoce, jakieś jogurty, czyli taki pełnowartościowy jadłospis. Gdzieś 1,5–2 tysiące, tak mi się wydaje, żeby naprawdę czuć się nieźle. Niestety dzisiaj już musimy wyjeżdżać z Nazaré. Tak, ale będziemy cały czas wspominać wczorajszą kolację z Fado. To naprawdę cudowny wieczór. Se a polícia cá vier, que sou tu és uma minha lada, e a polícia nada digas da facada. Chcieliśmy wam jeszcze pokazać, jak tutaj jest rano, jest 8, i jak tu jest cicho, spokojnie. Wczoraj rozmawialiśmy z miejscowymi i oczywiście kwiecień to jest jeszcze taki nie sezon i jest tu naprawdę bardzo spokojnie, prawie nie ma ludzi na zewnątrz i może dlatego to tam nas zauroczyło, tak. Ale w lato tu oczywiście bardzo dużo ludzi będzie. No i na koniec pobytu w Nazaré spacer promenadą wzdłuż oceanu z widokiem na skałę, tam gdzie jest ten punkt widokowy, ta słynna latarnia, z której obserwować można fale. A plaża miejska w Nazaré jest tak duża, że kiedy przyjadą tu turyści w wysokim sezonie, starczy miejsca dla wszystkich. Jesteśmy w miejscu, gdzie wieje, gdzie są emocje, dużo ludzi, jest głośno, dlatego że wszyscy chcą zrobić tu sobie zdjęcie. Cabo da Roca, najbardziej na zachód wysunięty kawałek lądu europejskiego. Już dalej na zachód się nie da. I dotarliśmy do Lizbony. Ale na razie tylko po to, żeby oddać samochód i zakwaterować się w hotelu. Zwiedzanie zostawiamy na potem. Jedziemy do Cascais, nad ocean. Dawno nie byliśmy nad oceanem. Wzięliśmy drona, więc mam nadzieję, że będą fajne ujęcia. Juhu! No i gdzie jesteśmy? Cascais! Ale pociągi to tutaj takie trochę włoskie.
takie wolne. W Polsce są ładniejsze pociągi. Ja mam nowocześniejsze. chorobę lokomotywną. Tak? No. Bądźmy szczerzy. Kaszkajsz nas powalił. To wypasiony kurort, oddalony od Lizbony. Czyli też od lotniska o pół godziny jazdy pociągiem. W Kaszkajsz jesteśmy w Niedzielę Palmową, dokładnie na tydzień przed świętami Wielkiej Nocy. Mamy przyjemność obserwować, jak mieszkańcy tego miasta świętują ten dzień. Kaszkajsz jest jednym z najbogatszych miast Portugalii. Ale nie tylko o to tu chodzi. To jest po prostu piękne miasto. Trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację dla centrum handlowego. To po prostu brak słów. Tuż przy porcie nad oceanem, z jednej strony ocean, z drugiej strony forteca zabytkowa. No oczywiście jachty, drogie samochody, Waldek nagrywał. Tak, był jeszcze McLaren, ale nie zdążyłem go nagrać. Super. No i czas na obiad, tylko gdzie? Trudna to będzie decyzja, bo za duży wybór. No właśnie, tu jest znowu restauracja na restauracji. I mnóstwo głodnych turystów. Tak, w tym my. Portugalska kuchnia jest bardzo prosta. Składa się z owoców morza i ziemniaków. Które zupełnie inaczej tu smakują. Znajdujemy się aktualnie na skrzyżowaniu. Tu są normalnie połączone 4 ulice, tu jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. Samochody nie mogą tu jeździć, ponieważ na ulicy stoją stoliki. Waldek zamówił ziemniaki i ośmiornicę. Dodatkowe łapki mi wyrosną po tym. Kilka minut pieszo od centrum doszliśmy do niesamowitego wybrzeża oceanu. Jest to słynny Boca do Inferno. Nam spodobał się też skalny labirynt na piasku. Uwierzycie? Nadal jesteśmy w Kaszkajsz, Ale zeszliśmy ze szlaku turystycznego. mieliśmy też swoją chwilę sławy. Where are you from? I'm from Brazil. And she's from Brazil. Dziewczyny zapytały, czy nagrywamy na YouTube. I poprosiło o link do kanału. Mamy nowych subskrybentów. Zobacz, tu gdzieś musi być plaża. Zimno? Komu zimno? Tuż za rogiem plaża się znalazła. I to jaka? To najpiękniejsza plaża miejska, jaką widziałem. Zdążyliśmy na pociąg do Lizbony w ostatniej chwili. O, właśnie ruszył. Ale super. No i wracamy do Lizbony. Zamiast cieszyć się z tego, to żałujemy, że... Wyjechaliśmy z Kaszkajsz. Tak. I właśnie z pociągu żegnamy się z oceanem przez okno, przez szybę. Tak, tak. Zostawiamy tu swoje serducho. 2. Moje też tu zostaje. No. Niestety. Musimy tu wrócić. Spotkaliśmy się też z inną Ukrainką, także o imieniu Jana. Jana w Awdijiwce była moją uczennicą.
Wyjechała stamtąd tak jak ja w 2014 roku. Zanim znalazła się w Portugalii, kilka razy już się przeprowadzała. Mieszkam w Portugalii już 3 lata. Przyjechałam autobusem z psem i z dzieckiem. Portugalia mnie zmieniła o 360 stopni. W pozytywnym znaczeniu. Nauczyłam się żyć chwilą. Nauczyłam się tu i teraz cieszyć życiem. Nie wspominać, nie żałować, nie martwić się tym, co mi nie wyszło i nie myśleć. No ale i tak myślę o przyszłości. Czasem jest strasznie, czasem niejasno i tak dalej, ale wydarzenia ostatnich 11 lat, wojna 2014, 2022 roku i to, że wszystko może się zmienić jednego dnia, oczywiście dodają obaw. Ale Portugalia nauczyła mnie mimo całego tego tła niepokoju siedzieć i cieszyć się oceanem, patrzeć na zachód słońca i rozumieć, że jesteś tu i teraz. I to jest wspaniałe. Na Ukrainie pęd był dla mnie normą. Jeżeli coś mi nie wychodziło, to uparcie próbowałam, żeby wyszło, a jednak nie wychodziło. Złościłam się, ale próbowałam dalej. W Portugalii, jeśli coś mi nie wychodzi, po prostu czekam i to się udaje. Ale nie teraz. To bardzo pomaga po prostu odpuścić i zaakceptować sytuację. Nie walczę z tym. Nie obwiniam się za to, że jestem nieudolna, czy jakoś nieprofesjonalna, czy coś w tym stylu. Po prostu rozumiem, że nie dzisiaj. I ja nie mogłam tego pojąć. Oni tłumaczyli mi to tak. Zachowaj spokój i wszystko się ułoży. Próbowałam jednak działać po swojemu, ale faktycznie. Filozofia życia jest taka. To się i tak uda, ale nie dzisiaj. To ciebie uwalnia. Daje możliwość po prostu żyć. Po prostu żyć bez oczekiwań. Jak to się mówi, złe rzeczy wydarzą się i bez ciebie, a te dobre dzisiaj mogę przegapić. Ale było super. Na pamiątkę kupiliśmy sobie miniaturkę tramwaju. Jechaliśmy z Cascais do Lizbony. To droga wzdłuż oceanu. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie gromadzą się wzdłuż oceanu. Myślałam, że to jakiś maraton albo jakiś event. Jestem jeszcze w procesie poznawania kraju i jeśli zauważam coś, to chcę poznać, co to ma być. I zatrzymaliśmy się. To był czwartek. Dzień roboczy, nie dzień wolny. Okazało się, że ludzie po prostu przyjeżdżają samochodami, żeby obejrzeć zachód słońca. Portugalczycy, którzy tutaj mieszkają, mają ten ocean od zawsze. Zachód słońca też. Ale po prostu znajdują czas, by przyjechać i po prostu popatrzeć na słońce. Serce mi prawie stanęło w tym momencie. Nawet teraz, jak o tym opowiadam, mam ciarki. Kiedy to zrozumiałam, pomyślałam, Boże, to przecież wspaniałe. Idąc wzdłuż rzeki, doszliśmy do dworca kolejowego. Wsiadamy do pociągu do miejscowości Belém. Kupiliśmy ciasteczka. To właśnie w tym miejscu od roku 1837 według sekretnej receptury są wypiekane o takie o babeczki. Przyjechaliśmy tu pociągiem. Spróbować centrum. te ciasteczka.
Lizbony, żeby spróbować tej ciasteczka. Ale dobre, cieplutkie, świeżutkie, fajne. Ale żebyście wiedzieli, jak ja chciałam tego spróbować, no jak? Bardzo Czy jest dobre. różnica? Bardzo dobre. Bo jedliśmy takie w Porto, jedliśmy takie w Lizbonie, w hotelach. A to jest najlepsze. To jest najlepsze. I teraz jeszcze jesteśmy w Belem. O kurde. Bardzo To jest dobre. bardzo Jesteśmy dobre. w Belem i pokażemy wam tutaj parę fajnych rzeczy. Kiedy zaakceptujesz ten tryb życia portugalskiego, już cię nie irytuje, że tutaj wszystko jest bardzo powolne. To znaczy, jak powolne? My jesteśmy przyzwyczajeni, że można przyjść, zamówić jakiś dokument i powiedzmy, na następny dzień można otrzymać. Tutaj to może zająć 7 dni, powiedzmy. I okej, tak tutaj pracują ludzie. Jedna ważna sprawa zaplanowana na dzień wystarczy. Ale to nie znaczy, że na pewno się uda. Chcę tutaj zostać, ale boję się coś powiedzieć. Gdyby mi ktoś powiedział, że będę mieszkać w Portugalii, nigdy bym nie uwierzyła. Jestem tutaj bardzo szczęśliwa. Słuchajcie, zakochaliśmy się w Portugalii i z takim uczuciem wróciliśmy do Polski. A po powrocie zaczęliśmy jeszcze więcej czytać o Portugalii. I właśnie wtedy na Instagramie znalazłam Kasię, która wróciła z Portugalii. Jestem Kasia i we wrześniu wróciłam do Polski po prawie 7 latach mieszkania w Lizbonie. Jak ja mówię, że wróciłam do Polski, to wszyscy się chwytają za głowę i Boże, dlaczego wróciłaś z pięknej Portugalii? I to są właśnie takie pytania ludzi, którzy tam byli na 2 tygodnie i bardzo im się podobało 2 tygodnie, może miesiąc i po prostu są zakochani w oceanie, w plażach, w kawie, w przepięknych widokach, ale moje prawie 7 lat to jest ten czas, który spędziłam pracując w Portugalii i to jest trochę taki okres, kiedy już doszłam do wniosku, że moja kariera tam dobiega końca, że nie samymi pięknymi widokami człowiek żyje, nie samą kawusią nad oceanem i nie byłam w stanie tam zaprogramować dalej mojej przyszłości profesjonalnej, zawodowej. Bo Portugalia w mojej głowie stała się takim krajem, gdzie po prostu jest totalna stagnacja zawodowa. Więc ja bardzo lubię tam być, ale czuję się w ogóle, nie mam takiego bodźca kreatywnego, żeby tam pracować w jakimś takim rozwijającym zawodzie, więc chciałabym tam wrócić może za parę lat, jak już się wyżyję zawodowo w jakimś innym kraju, czyli na przykład tu. Przeżywamy niesamowitą przygodę, bo weszliśmy do zabytkowego kościoła karmelitanów. I delikatnie tu leje. Właśnie, mamy deszcz, dobrze, mamy parasolkę, ale przygoda polega na tym, że są tu ruiny kościoła, które zostały zburzone przez trzęsienie ziemi w 1755 roku i tak pozostawione. I zobaczcie teraz, nie ma dachu, a właśnie pada deszcz. To naprawdę niesamowite uczucie być w kościele z parasolką podczas deszczu. Słyszeliśmy, że Portugalczycy to są ludzie, którzy cenią sobie pewne slow. Jak ty odbierasz Portugalczyków? Są bardzo spokojni, na pierwszy rzut oka są bardzo spokojni. Są bardziej żywotni, tacy bardziej może w gorącej wodzie kąpani w prywatnych kręgach. Są bardzo sympatyczni, są bardzo uprzejmi, bardzo grzeczni, chętnie ci pomogą na przykład trafić, jeśli nie wiem, zgubisz się gdzieś, to zaoferują pomoc, żeby pomóc ci znaleźć miejsce, w które chcesz iść. Ale bardzo ciężko mi było znaleźć takich przyjaciół, którzy zaproszą cię na kolację albo zaplanują z tobą jakiś wolny dzień. Mam wrażenie, że tym się różnimy Polacy, albo nie wiem, nawet
mieszkańcy Europy Wschodniej, bo bardziej się zaprzyjaźniłam o dziwo z dziewczynami na przykład z Rosji albo z dziewczynami z Ameryki Łacińskiej, które nie mają takich barier w zaprzyjaźnianiu się z kimś. Chocolate? No na zdrowie, no. O, na zdrowie. Fantastyk. Super. 1, 2, everything. Non trincas, non sucia. Najpierw ty. Najpierw ty. Okay. No. 1, 2, and then? And then everything. One. Isso. Wow. 2, mais pouquinho. Olha, então vá. Together. O! Teraz ja. Okay? Cheers. Na zdrowie. Tu. Bardzo dziękuję. Isso, muito bem. Olha. Very good. Jakie było Twoje takie główne wrażenie o Portugalii? Gdybyś mogła określić ten kraj, nie wiem, w 5 zdaniach. Esencja. Zaskakujące pytania mi zadajesz, bo wiesz co, ja tak naprawdę przez te parę lat miałam takie góry i doły, że kochałam, nienawidziłam, rzucałam wszystko, chciałam się wyprowadzać, potem znowu kochałam. Lepiej przywieźć swoje zasoby finansowe z innego kraju, to na pewno. Portugalczycy mogą Ci nie pokazać swojego niezadowolenia z tego względu, ale coraz więcej się pojawia takich głosów protestu przeciwko bogatym obcokrajowcom, którzy wykupują mieszkania i po prostu przywożą majątek z zewnątrz i nie płacą podatków, na przykład w Portugalii. Gdybyś miała porównać Polskę i Portugalię? Polska jest na pewno bardziej technologicznie rozwinięta i Polacy są dużo bardziej przedsiębiorczy. W Polsce mam wrażenie, że biznes po prostu kwitnie z minuty na minutę, co chwilę jakiś nowy pomysł na ulepszenie życia przeciętnego człowieka. Mam na myśli jakieś takie przeciętne rzeczy jak Booksy albo paczkomaty. Wszystko możesz kupić aplikacją. Portugalczycy są oporni na jakiekolwiek unowocześnienia i to naprawdę potrafi Cię zdenerwować, jak tam mieszkasz na co dzień i jesteś. A może to wynika z tego ich slow, że im po prostu na tym nie zależy. Nie zależy, ale dlaczego im na tym nie zależy? Przecież to są takie ułatwienia, które by Ci No tak, ale ich cechy sprawiają, że po prostu nie czują takiej potrzeby. Wiesz, to Ty to mówisz z punktu widzenia zakochanego człowieka, który tam był może 2 tygodnie, może miesiąc i Ty widzisz to slow, a ja widzę te stracone minuty i to takie łatwe do naprawienia, usprawnienia z punktu widzenia kogoś, kto tam siedział te parę lat i po prostu ja nie wiem, czy to jest slow, czy to jest po prostu totalny brak zainteresowania jakimś ulepszeniem swojego życia. Tak, Kasia ma rację. Jestem zakochany w Portugalii i sposób życia Portugalczyków bardzo mi przypasował. W ogóle nie odczuwałem potrzeby unowocześnienia czegokolwiek. Na przykład te tramwaje, czy trzeba je wymieniać na nowocześniejsze? Zobaczcie, one tak wolno się poruszają i nikomu to nie przeszkadza. A niemal ocierają się o pieszych, ale wierzcie mi, jest super bezpiecznie. Druga sprawa, ulice są wąskie. Także samochody muszą jechać, nie wiem, 20-30 na godzinę za tramwajami i zatrzymywać się na każdym przystanku. I to też nie jest tu problemem. Kolejna sprawa, światła na przejściach dla pieszych. Zobaczcie, jest czerwone, ludzie spacerują, nikt nie przebiega, ale najbardziej niesamowite jest to, że kierowcy, którzy mają zielone, nie trąbią na pieszych idących na czerwonym. Tutaj na tym ujęciu samochód, który ma zielone, czeka, aż piesi przejdą na czerwonym. Ja właśnie też chciałbym tak żyć. Bez trąbienia na innych. A mnie podoba się w Portugalii stosunek do obcokrajowców. Jest ich tam dużo i są mile widziani. Mieszkańcy organizują spotkania z przybyszami z innych krajów, bo chcą ich poznać. Ta pani, która śpiewa fado w Nazaré, opowiadała nam, że sama chodzi na takie spotkania raz w tygodniu. Ma sąsiadów z Polski i z Japonii. A ja chciałabym żyć w miejscu, gdzie mogę po prostu być sobą i być akceptowana. A to Nazaré, to myślisz nie po nocach. A ja mam na koniec jeszcze jedno.